Stoimy dzisiaj w miejscu symbolicznym, przed fragmentem muru otaczającego niegdyś cmentarz żydowski w Janowie Lubelskim. Przez prawie pół wieku było to miejsce skazane na zapomnienie, które nie kojarzyło się z cmentarzem. Było zaniedbane i nieoznakowane. Mniej więcej 3 lata temu sytuacja zmieniła się na lepsze. Obecnie w naszym mieście wiadomym jest, że tutaj znajduje się cmentarz żydowski, na którym spoczywa wiele pokoleń żydowskich mieszkańców Janowa, oraz że miejsce to związane jest z tragedią Holokaustu, a tego nikomu nie wolno zapomnieć. W dniu dzisiejszym mamy wydarzenie szczególne. To ceremonia uroczystej prezentacji oznakowania cmentarza żydowskiego w Janowie Lubelskim, zorganizowana dzięki współpracy Janowskiego Stowarzyszenia Ławeczka Dialogu, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Fundacji Muzeum Historii i Fotografii w Janowie Lubelskim. Janowskie Stowarzyszenie Ławeczka Dialogu powstało, aby kultywować wielonarodową i wielowyznaniową pamięć o byłej społeczności tego regionu. Powstało z potrzeby serca i w przeświadczeniu jego założycieli o konieczności przywracania historycznej tożsamości dzisiejszych obywateli miasta, a szczególnie jego młodzieży. Cmentarze żydowskie dla społeczności żydowskiej mają absolutnie wyjątkowe znaczenie. Tak naprawdę są takim kamieniem węgielnym każdej gminy. Dla mnie ta dzisiejsza uroczystość jest takim symbolicznym znakiem pamięci o wszystkich janowskich Żydach. Od pierwszego z nich, który podobno miał na imię Gerszon, aż po tych, którzy padli tu w tym miejscu ofiarami zagłady. Pamięć o nich przetrwała i dzięki temu, że powstają takie upamiętnienia, niezwykle skromne, ale symboliczne, będzie trwała zawsze. Dzisiejsza uroczystość jest symbolem pamięci przez Polaków o tych mieszkańcach narodu żydowskiego, którzy mieszkali tutaj i na terenie powiatu janowskiego, bo przecież to mieszkali z Polakami. To była jedność, współpraca. Pamiętajmy o tym symbolu, pamiętajmy o tym, że narody muszą się szanować. Musimy szanować naszych przodków, ale i musimy się aktualnie szanować wzajemnie i dbać o to, żeby nasze pokolenia też się szanowały. My, organizacja Janowa Lubelskiego w Izraelu, przesyłamy Państwu nasze pozdrowienia z serca pełnego miłości i podziwu z okazji wyjątkowego wydarzenia włączenia cmentarza żydowskiego w Janowie Lubelskim do polskiego dziedzictwa kulturowego. Członkowie naszych rodzin mieszkali przez wiele lat w Janowie Lubelskim. Żyli w dobrym sąsiedztwie z mieszkańcami miasta, razem pracowali, handlowali, a nawet uczyli się i chowali zmarłych na cmentarzu żydowskim, u podnóża którego teraz stoicie. Wraz z nadejściem przeklętej wojny Żydzi z Janowa zostali zgładzeni w obozie zagłady w Bełżcu, a cmentarz żydowski został doszczętnie zniszczony. Ale wydarzyła się rzecz niewiarygodna. Grupa członków Janowskiego Stowarzyszenia Ławeczka Dialogu podjęła się zadania uwiecznienia i zachowania w pamięci zniszczonej w czasie wojny społeczności janowskich Żydów. Pierwszą czynnością było sprzątanie cmentarza, a potem odkrycie muru cmentarza i urządzenie tego miejsca w sposób wyjątkowy. Te kamyki, które tam są, to zgodnie z żydowskim zwyczajem upamiętnienie zmarłych i znak „tutaj byliśmy”. Kamienie, które widzicie przed sobą, symbolizują, że nigdy nie zapomnimy o janowskich Żydach, a tablica na cmentarnym murze to wspaniały znak, że w tym miejscu jest cmentarz żydowski. To są karty historii, w których razem wspólnie funkcjonujemy i tego typu inicjatywy powodują, że my tą wielokulturowość, w której funkcjonowaliśmy i funkcjonujemy, zauważamy. Tak? I oswajamy ją, przybliżamy i upamiętniamy. To jest też, to służy przede wszystkim
utwierdzaniu i budowaniu naszej tożsamości. Cmentarze żydowskie są materialnym śladem obecności społeczności żydowskiej na ziemiach polskich i nośnikiem pamięci o wielonarodowej, wieloreligijnej tradycji kulturowej I i II Rzeczypospolitej. Podstawowym imperatywem jest zatem, aby były szanowane tak, jak szanowane są miejsca święte dla innych religii. Mam nadzieję, że nowy cmentarz żydowski w Janowie Lubelskim stanie się przykładem właściwego upamiętnienia zapomnianych nekropolii, niezbędnego dla zachowania polskiego dziedzictwa. Muszę powiedzieć, że to ogromna radość. Każde oznakowanie, każda taka ceremonia to jest radość, która wieńczy pracę bardzo mało widoczną, ponieważ trzeba pamiętać, że zanim przystąpiliśmy do oznakowywania tych cmentarzy, setki pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa przeprowadziło badania terenowe, które in situ, na miejscu, we współpracy z wojewódzkimi konserwatorami zabytków, ze służbami konserwatorskimi, we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym, Muzeum Polin, przeprowadzaliśmy bardzo dokładne badania tych miejsc, kwerendy historyczne, naukowe i inwentaryzowaliśmy te cmentarze. Znamy je bardzo dobrze, wiemy, gdzie się znajdują, znamy ich współrzędne geograficzne, znamy ich stan zachowania i dzięki tym wszystkim pracom, które trwały przez ponad rok, cmentarze żydowskie w Polsce są grupą jedną z najlepiej zinwentaryzowanych i opracowanych zabytków w Polsce i ogromnie mnie cieszy współpraca z Muzeum Polin, dzięki której te opracowania możemy udostępniać na naszej stronie internetowej zabytek.pl, czyli takiej największej w Polsce internetowej bazie danych o zabytkach. Właśnie na tej tablicy znajduje się kod QR-kowy, który prowadzi do informacji o tym cmentarzu, o tej społeczności, która żyła w Janowie Lubelskim. I te hasła zostały opracowane we współpracy z Muzeum Żydów Polskich, Polin, i są tłumaczone na 3 języki, na polski, angielski i język hebrajski. Ten znak, ta informacja, że tutaj jest cmentarz, z punktu widzenia judaizmu jest tak naprawdę ważniejsza nawet niż ogrodzenie cmentarza, czy wycięcie krzaków, które też są bardzo cenne i potrzebne, ale z punktu widzenia judaizmu to, co się stało, jest podstawowe i najważniejsze, zwłaszcza, że nie ma tutaj macew, które są naturalnymi oznaczeniami pochówku. W sytuacji, kiedy nie ma żadnego innego znaku, to jest przełomowe. A to, co my możemy zrobić, żeby wziąć udział w tej mitwie, dołożyć się do niej, to zgodnie z wielu tysiącletnią tradycją dołożyć swój kamyk do tych, które już tu są. Od czasów biblijnych w tradycji żydowskiej istnieje nakaz zaznaczania miejsc pochówku. Łączy się to zarówno z uczczeniem pamięci zmarłego, jak też koniecznością zaznaczenia miejsca, które wedle wierzeń mogłoby narazić wiernych na skalanie poprzez mimowolny chociażby kontakt z umarłym. Pierwszymi formami nagrobków były przydrożne kurhany, na które każdy przychodzący miał obowiązek dołożyć kolejny kamień. Z tego zwyczaju do dziś pozostał zwyczaj układania na grobach małych kamyków. Gest ten wyraża naszą wieczną pamięć o osobach zmarłych, którym je kładziemy. Wspólne dla obyczaju żydowskiego i nieżydowskiego jest zapalenie świecy dla zaznaczenia, że chociaż ciało ulega rozpadowi, to dusza jest wieczna. Uczcijmy w ten sposób pamięć spoczywających na cmentarzu w Janowie Lubelskim.